piszą i mówią, że ten pas ziemi niczyjej jest najbardziej niebezpieczny. No bo wiecie, tutaj takie bezprawie panuje, taka anarchia, że jak ci się tutaj coś stanie, no to nikt nie odpowiada, bo to no niczyje. Co to jest? Mordo! Kurczę! To są nasze klimaty, po to tutaj przyjechaliśmy, mówię wam. Kto nie nadrobił odcinka numer 1 z Mauretanii, ten powinien go bardzo szybko nadrobić, po to, żeby można było, moi drodzy, oglądać ze spokojem kolejne odcinki z Mauretanii. To ewidentnie rower trekkingowy, ale zobaczcie, jaki przetyrany życiem. Ciekawe, czy komuś skroili, czy po prostu ktoś dostał, bo takie rowery, no to ciężko dostać tutaj, moi drodzy. Jesteśmy przed samą granicą z Mauretanią. Tutaj do sklepu zajdę coś kupić do zjedzenia. A was, szanowni państwo, upraszam o łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej, bo to paliwo dla kierowniczych sandałów. Zapraszam na odcinek. Jogurt u szefa. Bananowy. Truskawkowy. Rybki z chili i z pomidorem. Chyba. Albo to po prostu takie oszukaństwo na opakowaniu. No, więc taka sytuacja. Lokalny, local shop, merch. Tutaj można sobie kupić telewizor. Jak się znudzi, to może Lewandowski futbol. Można naszego Lewandowskiego pooglądać. Dużo tutaj rzeczy jest i tego, ale nie wiem, co za bardzo kupić. No, zobaczcie, możesz kupić sobie tyk. No. O. I normalnie z chłopakami się uczą, jak się nagrywa. Z banuszek możesz kupić do herbaty. Czaj. Tutaj. Łyżeczki możesz kupić. O, fajne, wiesz. Dezodorant, żeby ci spod pachy nie waliło. Wszystko jest, czego potrzebujesz. Szampon. Wszystko. Żyć, nie umierać. Dobra, ja płacę i idę zjeść. Szanowni państwo, tutaj na granicy jeszcze sobie do fryzjera zajdę, żeby się przedniowyjściowo czuć w Mauretanii. No, trzeba zadbać tutaj o banie. This professional boss. O. Kurde. Ale tutaj... Zobaczcie, tutaj profesjonalnie będzie to wszystko zrobione. Koleżka przyszedł i tak mnie pociągnął za ucho mocno. Ty co ty, wariacie, mówię, robisz? A on po prostu zażartować chciał. Kurde, świr. Zobaczcie. Dopieszczony człowiek wyjdzie z tego salonu i będzie można iść na granicę. I taka przyjemność, moi drodzy, jest przyjemna, bo kosztuje 10 zł na nasze. Nie wiem, czy to jest dobra cena, czy mnie oszukuje, ale dycha nie boli. O, proszę zobaczyć, jak elegancko. Perfekto, monsieur. Puf. Kicia, kiciunia jedzie z kierownikiem do Mauretanii, czy nie? Czy zostaje? Wyrwaliśmy się od fryzjera. Krótki, jak to się mówi, krótka wizyta dla poprawy wizerunku. I idziemy na granicę. Jest godzina 15, więc nie jest tak późno, nie jest tak wcześnie. W każdym razie, słuchajcie, tutaj kończy się asfalt najprawdopodobniej, z tego co czytałem, z tego co słyszałem. I później dalej to już jest po prostu szutr. Zobaczcie, jak tutaj można kręcić filmy, w sensie na granicy to zawsze przypał może być, zwłaszcza na marokańskich, bo oni są bardzo wyczuleni. Zobaczcie, same Mercedesy stoją, stare beczki. No, jestem podekscytowany faktem, że będę mógł wam pokazać ten pas ziemi niczyjej, 4 km, który mieści się pomiędzy właśnie Marokiem, Saharą Zachodnią, a Mauretanią. Zobaczycie to. A to są wszystko taksówkarze. To jest jedna z bardziej skamerskich granic. Skamerzy to ludzie, którzy oszukują, naciągają. Próbują wmówić, że coś musisz mieć, na przykład jakieś pozwolenie, albo na przykład jakaś opłata. To właśnie tutaj na tej granicy. Tutaj bardzo trzeba uważać, zwłaszcza ci, którzy podróżują samochodami, bądź motorami, bądź rowerami. Też, bo to wiecie, nas myślają jakieś cuda niewidy, że za rower musisz opłatę jeszcze uiścić. Tak bywa, więc trzeba być czujnym i to bardzo mocno. Ciekaw jestem, czy w stosunku do mnie będą tacy, a powiem wam jedno.
Najlepszy sposób na takich ludzi to kamera. No bo jaki złoczyńca lubi być nagrywany? No żaden, no. No bo jeszcze jak będzie widać na kamerze, na filmie, że on oszukuje, no to lipa. A mamy też specjalny czas. Ramadan. Jeszcze trwa. Choć już końcówka. No więc zobaczymy. Proszę, to jest Al Barid Bank. W sumie jedyny bank, w którym nie pobierają prowizji na terenie Maroka, czyli też na terenie Sahary Zachodniej. I wziąłem sobie pieniądze tutaj, wypłaciłem, żeby tam zamienić u kogoś albo w mieście, ze względu na to, że w Mauretania jest słabiej rozwinięta pod wieloma względami, zresztą zobaczycie. I żeby po prostu mieć pieniądze, bo tam na przykład w bankomatach jak wypłacasz, to czasami są $3 opłaty, $4, 4 euro, 5 euro, 5 dolców, czasami 6. No i wiecie, tak grosz do grosza i się później po prostu to zbiera i tyle, nie? A tutaj sobie wypłaciłem, zamienię u konika, teraz sobie wejdę w aplikację, taką, gdzie pokazuje mi, albo na Google możesz sobie zobaczyć, ile to mniej więcej będzie przewalutowanie z tych marokańskich na mauretańskie, na te oguja te mauretańskie się nazywają. W ten sposób i wpisujesz sobie, załóżmy masz 100 marokańskich, no i ci wychodzi oguja 410, no to załóżmy, że nie wiem tam, czy za 400 wymienisz, nie? No więc trzeba czuwać nad takimi rzeczami, bo jak ty nie będziesz czuwał, to koniki na granicy, oni będą bardzo czuwać nad twoim hajsem, bardzo. Pusto na granicy, pusto. Jednak z moich wspomnień najpustsza granica, na jakiej byłem, to była między Egiptem a Sudanem Północnym. Słuchajcie, takiej granicy jak tam to... Ach, te wspomnienia. Na kanale chyba w serii numer 2 albo numer 3 jest trochę pokazane co i jak. Nie kręciłem wtedy aż tak intensywnie vlogów. Żałuję, bo to jednak jest ogromna pamiątka później na przyszłość. Zobaczcie, jak czas szybko płynie, jak czas szybko upływa. Triptychue. Co to w ogóle znaczy, ty? Triptychue. Zaraz przedzieramy się przez jaskinię lwa. Kurde, ja już mógłbym na tych granicach to pracować. Słuchajcie, mam tak obcykane już te wszystkie, wiecie, te wszystkie procedury, że to się w głowie nie mieści. Jak na każdej granicy nie wiadomo, na ile można sobie pozwolić. Tutaj jeszcze jest przed samym przejściem granicznym, więc jeszcze można sobie spokojnie kręcić. Samochody wyładowane z Mauretanii idą z towarem na Maroko. Taniej kupisz, drożej sprzedasz. Wszędzie ta sama zasada. Ach, kocham te granice, tą szmuglerkę, to co kiedyś u nas było na wschodzie, na Podlasiu, z Białorusi, tam z Ukrainy szło. Szmuglerka, no. To wszystko, słuchajcie, tak samo działa na całym świecie. Idę, przejdę tutaj, mordule wyprzedzę. Ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego niektóre auta są na rejestracjach włoskich, na przykład hiszpańskich. No teraz akurat nie widzę, tam akurat było, nie? Włoskie, hiszpańskie auta. Co, chłopaki wracają na chatę? Cofka z Europy? Dobra, idziemy na granicę. Tutaj pierwszy checkpoint poszedł spoko. Nie jest źle. To trzeba przejść. No nie będę wam tutaj pokazać, bo odpalając kamerę i tak bardzo dużo ryzykuję. Ale po tej stronie ta granica wygląda schludnie i przyjemnie. Żebyście byli świadomi, nie? Dobra, wyłączam. Mauritania? Zobaczcie. For him? Gambia. Zobaczcie na to. Gambia no need visa. No. Zobaczcie. Can I look? Dowód rejestracyjny. Merci. Dowód rejestracyjny. Poczekaj. Give your papers. Give your. Your paper, give it to your paper. Zobaczcie. Dowód rejestracyjny. Polskie auto. Gość Mercedesa kupił teraz z Polski. It's going to Gambia. It's going to Gambia. Yes. Świętosławice, Dębice, Ziobro, Grzegorz, Rafał. RDE 52429. All right. Thank Merci. you, man. Thank Have you, a bro. good one.
See you in Gambia. Witam Państwa na tak zwanym pasie ziemi niczyjej. Tutaj ogólnie nie ma prawa czy marokańskiego, czy mauretańskiego. Tutaj po prostu niczyj teren. Więc widać, że wszystko, że tak powiem w cudzysłowie, obesrane. No, więc teraz moi drodzy, kolejne butowanie. 4 km. Czy ja się urodziłem w sandałach? Salam alejkum. No nie wiem, czy się urodziłem. Nie. Pójdę tak o sobie, zobaczę. Słuchajcie, tutaj ten kawałek akurat to trzeba przejść. Ten trzeba przejść z buta, że tak powiem, z sandała. Z dwóch przyczyn. Bo tutaj jest cała masa historii. Oczywiście może w trakcie spróbujemy złapać stopa. No zobaczymy, jak to będzie szło. 1975. Sahara Zachodnia zostaje uwolniona spod presji Hiszpanów. Jest wolna. No i zaczyna się walka, tak jak wspomniałem na wcześniejszych odcinkach z serii Sahara Zachodnia. Maroko kładzie rękę i Mauretania kładzie rękę. I z tego co pamiętam, w 79 Mauretania mówi: ok, pasuje, ile można. Nie będę już na to łożyć hajsu, na tą walkę o Saharę Zachodnią. Teraz wy, Polisario, Sahara Zachodnia, walczcie sobie, moi drodzy, z tym, z Marokiem o tę ziemię. Zobaczcie, jaki tutaj jest syf. Zobaczcie jakieś części wozu. Ale śmiesznie w ogóle, że gość z Gambii, mieszkający w Finlandii, by the way, kupił polskie auto od pana Rafała. Ciekawe to jest, że widzicie, że to po prostu że te auta z Polski tak wędrują. Z Maroka on kupił tutaj, na tej przestrzeni, bo ta przestrzeń jest bez cła. Bo to jest teren niczyi, więc nie kupiłeś w żadnym kraju, więc cła nie płacisz. No i to są takie właśnie szachermacher tutaj. Serce mu zmiękło, jak zobaczył Sandałowicza. No zaraz zobaczymy, ale powiem wam tak, że ja tutaj chciałem kawałek przejść sobie, bo to są tereny zaminowane też jeszcze, bo tutaj te walki trwały właśnie o Saharę Zachodnią. Salam alaikum. Polonia. Turisto. Can I go with you to frontier? Frontiere. Oui, no parle français. Anglais? No. It's to frontiere. Oui? No Arabii. Tu frontierę. W ten piękny właśnie oto sposób się nie dogadaliśmy. I ziomek pojechał. Ale jaja. Po prostu pojechał, odjechał. Nie gadasz po mojemu, to odjeżdżam i tyle. Na wielu vlogach i blogach piszą i mówią, że ten pas ziemi niczyjej jest najbardziej niebezpieczny. No bo wiecie, tutaj takie bezprawie panuje, taka anarchia, że jak ci się tutaj coś stanie, no to nikt nie odpowiada, bo to no niczyje. Szczerze, no ciekaw byłem, no i dlatego robię to w ten sposób, w jaki to robię, żeby to chociaż trochę zweryfikować, bo ludzie lubią nakładać na pewne mity, nawarstwiać te historie, takie wiecie, takich negatywnych emocji, że to jest niebezpieczne. To na pewno jest niebezpieczne, ale w jakim stopniu? Wiecie, o co chodzi? Kto nie ryzykuje, ten kaszy nie je na ciepło. Dawaj mordo, tirem. Tirem byśmy się przejechali, przynajmniej elegancko, widać jak w kinie. Dawaj. Lewa ręka i łapiemy. Frontiera. Kolejny. Hachmęciarz, alimenciarz. Salam alaikum, do you speak English? No French. Oh, no French. You going to frontier? Second, show me on the mobile. No tak to jest z alimenciarzami. Żeby podjechać, to trzeba posmarować. No, 20? 20? No, to nie. A co tam jest? Dobra. Opa.
Oj. O! Opa. Merci beaucoup. Tak to jest z miniaturzami. 20 is good. Quoi ça? This is camera. Caméra. Oui. Teraz lecimy z moim koleżką za 20 tych wariatów. To jakieś 8 zł, coś takiego, no nie przesadzajmy. Za 3 km to jest dobry utarg tutaj. Bo on za te pieniądze będzie miał, moi drodzy, 2 litry paliwa za przejechanie 2 km. Ja rozumiem, że warunki nie sprzyjają, no ale bez przesady nie będziemy tutaj robić tak zwanego overprice, czyli nadpłacać tego nie wiadomo za co, za twarz, czy że tak powiem, za narodowość. No więc tutaj już jesteśmy poza wpływami po asfalcie widać, zobaczcie, Sahary Zachodniej. Proszę, a to już jest właśnie ta część mauretańska. Tu mniej więcej już połowę przejechaliśmy. No i tak ta droga wygląda. Tutaj z koleżką będziemy niczym 4x4 się przedzierać. No, koleżka chyba utknął. Proszę zobaczyć. Czy stoi sobie? Czy nie stoi? Tutaj jeszcze zobaczcie, flaga Maroka. O, proszę. O, tutaj możesz tak koledze pokażę, że jak to wygląda mniej więcej. O, elegancko sobie cały szef, cały kierownik jedzie. O, tutaj trzeba dotknąć. O, i kierownik cały jedzie. Tutaj z szefem. Za 20 tych ichniejszych. Zobaczcie, jak rozwalony. Obserwacja, wycieczka, kurczę, zorganizowana, że tak powiem, bo jak to inaczej określić? Cały szef, no. Ja się pytam, gdzie tutaj są cmentarzyska tych starych samochodów, bo tutaj gdzieś po drodze na tym pasie niczyim powinno być złomowisko, że tak powiem. Masa pozostawionych samochodów. Czy oni to posprzątali? Wątpię, że to posprzątali, bo to nie w ich stylu. C'est bon friend. No. Yes, bon. It's only my money. Hein? No. Bon friend. 50 dirhams. Or this is... This. On this. Koleżka mi tutaj 20 mam zapłacić, koleżka chce 50. Ale ja mu nie dam tyle, no bez przesady, co to? Dzień dziecka. Dzisiaj nie mamy Dnia Dziecka. No i ogarnęli. Ogarnęli temat. Kurczę, ile punktów kontrolnych i te cmentarzysko samochodów jest chyba dalej, tutaj po przekroczeniu tej granicy z Mauretanią. No zobaczymy, jeszcze nie mam w ogóle wizy do Mauretanii, więc nie mogę tutaj wyskoczyć z tej granicy, bo później to jest dopiero przypał. Słuchajcie, później to jest taki przypał, że szok. Dawno tego nie było, chyba dawno nie byłem na granicy, na której musiałbym aż tak dużo chodzić. Dużo chodziłem, o Jezu, ile ja przechodziłem od rąk do rąk. Zajęło mi to prawie 2 godziny na styk i teraz wyobraźcie sobie cała śmietanka, w ogóle cała śmietanka. Wyobraźcie sobie sytuację, że gość do mnie mówi, ja mu wyciągam 65 tych dolców, żeby zapłacić za wizę, bo tyle kosztuje, tu się płaci na miejscu, a gość do mnie mówi, nie, ja nie chcę dolarów. Ja mówię, co? Człowieku, przecież tutaj w Afryce wszyscy chcą dolary. On mówi, nie chcę euro. Ja mówię, co? Euro? Pierwszy raz w życiu ktoś ode mnie chce euro. Jaka beka? Euro nie mam. Tych marokańskiej waluty też nie mam. Mówię, kurde, pogrzało gościa, pogrzało fest. Myślę, co zrobić? Chodzę, wymieniam. Na wymianie goście mówią, nie, bo to stary banknot 20, to ci nie wezmę. Podmieniam na nowszy. Ja pierdzielę, normalnie aż głowa paruje, żeby to szybko skończyć, bo gość mi tutaj naciska, że on kończy już roboty i zaraz after jest. Ja mówię, no spoko, mówię, ale trzeba wizę, nie? I słuchajcie, sytuacja. Udało się wymienić, taki koleżka mi tutaj konik wymienił. No i wymieniłem jeszcze walutę tą marokańską na tą ichniejszą tutaj. Ale dawno nie byłem na takiej granicy, na której spędziłem tak dużo czasu i takiej aferującej. O Jezu, ile tam kwitów było trzeba zrobić. Masakra jakaś. Szok. Komedia. A tu koleżka tutaj już after zaczyna? To jeszcze nie czas na after, moi drodzy. Tu jakiś przejdziemy dalej. No i słuchajcie, tutaj już normalnie jesteśmy na terytorium Mauretanii, więc spokojnie możemy sobie butować. Przydałoby się złapać jakiegoś stopa.
No chyba, że chcemy tutaj spędzić nockę. Z jednej strony by było spoko pospać na pustyni, ale z drugiej strony za 50 km mam koleżkę nagranego. Wiecie o co chodzi, kolega kolegi kolega. No więc mamy koleżkę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zmęczyłem się, normalnie się zmęczyłem na tej granicy. Oj, dawno już kierownik się tak nie zmęczył na granicy. Ja was przepraszam bardzo. Żeby tak pomęczyć, no to jest jakieś nieporozumienie. Słuchajcie, stanę sobie tutaj, bo jak nic nie złapię, to przynajmniej sobie może coś się pokumam, wypiję herbatę z chłopakami tutaj z tirów. Bo to tak działa trochę. Ja cię kręcę. Ja czasami mam wrażenie, wiecie co? Ja czasami mam wrażenie, ja tutaj jestem. Czasami mam wrażenie, że ja żyję w jakiejś innej rzeczywistości. Słuchajcie. No i pociął, wariat. No słaby ruch przed tym aftarem. Może po aftarze będą ruszać. Trafiłem na takiego konika, młodego chłopaka. Mówił po angielsku trochę i miał takie wyczucie w tym wszystkim, że ja faktycznie, jak wziąłem pieniądze z Maroka na dzisiejszym odcinku w Maroku z bankomatu, nie zapłaciłem tam żadnej prowizji, ale dał mi gorszy kurs. Ponegocjowałem chwilę, dał mi ciutkę lepszy, ale wciąż bardzo korzystny dla niego i myślę sobie, kurde, dobra, ziom, jesteś spoko gość, a rzadko się zdarza na granicach, żeby była jasność, żeby ktoś był, że miał takie wyczucie. Taką i też znał język. No, trzeba też zaznaczyć, że znajomość języka nie jest taka hop-siup. Proszę, nie ściągają Espanol, Hiszpania, nie ściągają rejestracji. Dlaczego? To trochę jak z tatuażem na samochodzie. Bo wiesz, tak lepiej to wygląda. Podnosi wartość. Europejski był kiedyś, więc nie zdejmujemy. Ja na blogach podróżniczych normalnie widziałem zdjęcia tutaj cmentarzysko samochodów. Gdzie one są? Posprzątali chyba, jak zaczęło więcej turystów przyjeżdżać. No bo zniknęły, totalnie zniknęły z pola widzenia. Nieźle. No my takich aut nie będziemy łapać. Wiecie dlaczego? No bo to są tak zwani alimenciarze. O, Paweł za fajerą. Proszę ja was. Na burzę piaskową trochę się zanosi. No, światła to mocniejsze, człowieku. Mocniejsze było włączyć te lampy. Tak jak mówię, no. What's your name? Apkanimke? My name Thomas. Said. Shukran, Said. Shukran. Z Saidem tutaj jedziemy. Zobaczcie tutaj przy tym ciężaróweczku. Bardzo wolno będziemy jechać, bo cała zapakowana, bo wieziemy towar. Ja na robocie, a wy jak? No, ja to w sumie kierowca tira, można powiedzieć, że trochę jestem. Ale zobaczcie podobny widok, który mieliśmy jadąc na granicę. W pierwszym odcinku z serii maurytańskiej możecie zobaczyć właśnie podobne widoki. Proszę zobaczyć. Pustynia skalna, znaczy skalista taka z przewagą skał. Tutaj można też powiedzieć, że półpustynia. To nie jest taka stricte pustynia, którą znacie z książek, z geografii. Ale myślę, że na geografii to wy już dawno nie byliście, bo większość widzów, czy to stałych, czy to nowych, no jest po prostu już dorosła, a nawet ma dzieci, a nawet też wnuki. Nie jedno, a nawet kilka. Więc pozdrawiam was serdecznie. Ja tutaj przemierzam, sandałuję z Saidem, który nawet do Mali albo do Burkina Faso jeździ ciężarówką z Casablanki. Kawał drogi. Tak, tutaj droga na Nouakchott, na Badibu, czyli dla mnie droga w prawo. Więc tu z koleżką się muszę pożegnać. Co jeszcze? Controlling. Opa. Op. Can you help? Oh. Merci. Op. Merci beaucoup, monsieur. No i dobrze. Zawijamy się na pełnym winklu. Kontrola kontrolą, a my tutaj czmyk i przeszliśmy bez kontroli. A po
co to się afiszować, słuchajcie. Ja wam powiem jedno. Tak jak stare rosyjskie powiedzenie mówi. Mniej gadasz, dalej dojedziesz. To tak, o. Na wadibu. Słuchajcie, czemu my tutaj jesteśmy, a nie gdzie indziej? A już wam tłumaczę. Bo tutaj stąd, jakie modyfikacje, bo tutaj stąd, moi drodzy, odjeżdża pociąg z rudą żelaza. Dokładnie, z rudą żelaza. I my stąd z Nawadibu będziemy też jechać tym pociągiem. No koniecznie. No mordula. Moja fura, ty. Kurde, ale się rozbił, co? Czy wy czasami nie macie wrażenia, że te odcinki wyglądają jak z jakiegoś filmu postapokaliptycznego? Zobaczcie. Baner ręcznie malowany. No bo kto będzie miał pieniądze na to, żeby wydrukować? No mordula, mógłbyś zabrać! Kurde, nie zauważyłem go. Pieniądze mam mauretańskie, więc nie jest źle. A nie... Alimenciarza nie łapie, bo to tylko nerwy. Nie złapany. Jejku, jak dzisiaj wieje strasznie. Zawiewa i to srogo. Ale to jest taki, jakby to wam opisać, to jest taki wiatr przeszywający. Niby ciepło, ale jak wieje, to przeszywa. Nie chcę nic mówić, ale zawiewa. Mordo. Ten piasek jest taki, jak wieje, nabiera prądu, w sensie nabiera prędkości, nie prądu. Zobaczcie, patrzcie na to. O kurde! Dawaj, dawaj. Ja cię kręcę. Dawaj, mordo. Kurde, kamera mi upadła. Nic nie jedzie. Z tej perspektywy możecie zauważyć, jak ten piasek nabiera prędkości. I słuchajcie, ja jestem teraz bez długich spodni. Jak on zaczyna uderzać w moje stopy, to ja normalnie czuję taki masaż. Ale jest taki rozpędzony, że w pewnym momencie to przestaje być przyjemne. O, teraz to przestaje być przyjemne, bo to jest taka seria w ogóle uderzającego piachu. Zobaczcie tutaj. Pach, pach, pach. Jeszcze, gdyby szybciej wiał wiatr, to chyba by była jeszcze większa lipa. Ale coś jedzie, dobra, coś jedzie, jest potencjał. Dawaj, nie świruj, na wazibu. Słuchajcie, udało się złapać. Jedziemy tutaj autostopem. Koleżka mnie zabrał. Myślałem, że to może jest taksówkarz, ale nie. O, ale już tam wiało. Normalnie czułem po nogach. Tu koleżka trochę mówi po angielsku, więc fajnie. Nie chciałbym teraz spędzić nocy na pustyni. Ze względu na to, że normalnie stelaż by połamało. Cały namiot by latał. Szkoda by było. A tutaj za oknem pokazuję wam. Tutaj za oknem widzicie drogę, którą idzie pociąg z rudą żelaza. Monsieur, Oui? vous avez papier règle? You have No, pas. Visa, passport? Yes. Yes, of course, yes. Yes. Zatrzymanko, na spisanko. Proszę ja was. O, już ziomek idzie. Raz, dwa, trzy. Co on tam zrobił, to jeden Bóg wie. Merci beaucoup. هناك عندي ملخبة. No ziomek zgasił typa. To jest nasze przeznaczenie. Jedzie ze Zewaratu. Z rudą żelaza. Ale to nie w tą stronę. On jedzie teraz na statki, żeby się wyładować. Tutaj chłopaki mi pokazali. Fajne chłopaki. Szczęście mam w tej podróży. Naprawdę do ludzi. Ogólnie w całej
ogólnie w całokształcie podróżowanie mam szczęście do ludzi. Słuchajcie, jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być, mamy tutaj koleżkę, więc siłą rzeczy pozostaje nam tylko i wyłącznie znaleźć go. Teraz powiedzcie mi, ile widzicie na sekundę Mercedesów? Powiem wam, że naprawdę Mercedes, Toyota, tego jest ogrom. Autobus miejski nawet się nie zdążył zatrzymać, a już rozebrali. Ale jaja. Jaja jak berety. Szanowni Państwo, będę się z Wami żegnać z prostej przyczyny. Czas antenowy nam się kończy, moi drodzy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność na odcinku. Cenię, bardzo cenię i upraszam o łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podanie pocztą sandałową odcinka jeszcze dalej. Słuchajcie, jesteśmy w kontakcie. Słyszymy się w 3. odcinku z Mauretanii. Trzymajcie kciuki, żebym złapał swojego koleżkę. Co to jest za czarina mauretańska? Trzymajcie kciuki, żebym znalazł koleżkę, bo już się ciemno robi. Co to jest? Mordo! Kurczę! To są nasze klimaty, po to tutaj przyjechaliśmy, mówię wam. Życie jak w Madrycie. Musimy teraz coś zjeść, bo przyznam szczerze, że dzisiejszy dzień zaniedbałem z jedzeniem. I to jest lipa. Salam alejkum. To jest lipa totalna, no. Salama. Chłopaki idą jeść. A powiem wam jeszcze na koniec, albo nie powiem wam tego na koniec. W następnym odcinku wam poopowiadam. To co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Tutaj główny kontroler prędkości. Radar w oczach. Czy wy dacie wiarę, że zostałem z ulicy zaproszony na jedzonko, na zupę? Posiedziałem trochę, pogadałem, zjadłem. Idę dalej szukać swojego koleżki. Czaicie? No dobra, słyszymy się jutro w 3. odcinku, bo w 3 chyba, tak, bo tutaj widzę, że się tak dużo dzieje, że to szok. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko z Mauretanii. Poszło jak poszło. Zawsze mogło być gorzej, prawda? No właśnie. Więc w kontakcie, moi drodzy. W kontakcie. Pozdrawiam serdecznie.